bardzo dygresyjny. Taki będzie ten materiał, w którego centrum będzie dźwięk, nie motoryzacja. To nie jest kanał o motoryzacji. Film o wspomnieniach, oczekiwaniach, również tych niespełnionych. Film o marzeniach, ale też... Może zacznijmy od pytania. Powiedzcie mi, ile bylibyście skłonni wydać na nagłośnienie w waszym aucie? Tytuł tego filmu jest prowokujący. Wiem o tym, jego miniatura zresztą też, ale umówmy się, że cała branża audio w zasadzie w każdej jej postaci z roku na rok prowokuje coraz bardziej. Głównie przez to, jak przebijane są kolejne cennikowe sufity. Chodzi mi o systemy pokazywane na targach w rodzaju polskiego Audio Video Show czy monachijskiego high-endu, które w tym roku przenosi się do Wiednia, a ja mam już akredytację na to wydarzenie. I to ta pierwsza dygresja. W każdym razie dziś tematyka audio, ale w wydaniu motoryzacyjnym. Coś, z czym od dawna chciałem się zmierzyć, ale nie sądziłem, że wyjdzie to tak naturalnie, bo przy okazji, bo 9 kwietnia Volvo Car Warszawa będzie gospodarzem mojego i Krzyśka pierwszego oficjalnego spotkania z widzami, a ja właśnie przy okazji miałem możliwość pojeżdżenia i posłuchania, jak brzmi nie wydech, którego tu nie ma, nie silnik, który tutaj akurat milczy, tylko system audio stworzony dla modelu EX90 przez brytyjskie Bowers & Wilkins. Ten obok najnowszego ES90 jest o tyle wyjątkowy w ofercie Volvo, że najbardziej rozbudowany, najmocniejszy od strony prądowej i najdroższy w konfiguratorze, niebezpiecznie zbliżając się do kwoty 50 tysięcy złotych. Dlatego powtórzę pytanie. Ile bylibyście skłonni wydać na nagłośnienie w waszym aucie? Mówiłem coś o wspomnieniach? To tu się zaczną. Zacznę od tego, gdzie byłem w kwietniu 2023 roku. Poleciałem wtedy do Wielkiej Brytanii, by odwiedzić nadmorskie Worthing, gdzie mieści się macierzysta fabryka Bowers & Wilkins. Czemu o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że mogę, bo byłem tam i to już ze mną zostanie. Po drugie dlatego, że ta wycieczka bardzo wzmocniła moje postrzeganie samej marki i podobnie jak zeszłoroczna wycieczka do siedziby Volvo w Göteborgu pozwoliła zobaczyć nie tylko ten produkt na fasadzie, ale też historię, która za tym wszystkim stoi. Nie chcę opowiadać o tej wizycie ze szczegółami, bardziej potrzebując jej, by jak zwykle nakreślić Wam kontekst. Między innymi tego, że Bowers nie jest mi obojętny. Na własne oczy widziałem produkcję referencyjnej serii 800 i produkowanych w niemal niezmienionej formie od ponad 30 lat Nautilusów. Poznałem pracujących tam ludzi, również Polaków. Poznałem też Andy'ego Kera, będącego dziś twarzą marki i właśnie on, zaraz po prezentacji świeżo pokazanych wtedy 800 w edycji Signature, zaproponował, że dla tych chętnych na podwórku przed firmą stoi jeszcze Volvo ale XC60 uzbrojone w system Bowersa. Byłem właśnie jednym z tych chętnych. So I'm going to play some pieces that you heard in the other room. Wow. Turn the car back on. Tu się zaczyna mój punkt zwrotny w postrzeganiu systemów audio w samochodzie. Dźwięk zawsze był dla mnie ważny. Od lat buduję swój system stereo, potem nie wiem kiedy nagle okazało się, że mam ich już 2, ale obiektywnie mogę stwierdzić, że najwięcej muzyki słucham właśnie w drodze i to, co usłyszałem wtedy na parkingu pod fabryką Bowersa, dało mi do myślenia. Bo paradoksalnie tamten odsłuch dał mi wtedy więcej frajdy niż to, co usłyszałem z dużego systemu w dedykowanej sali. No i spotykamy się dziś,
3 lata od tamtych wydarzeń, a ja recenzuję system w samochodzie, który ponoć, tak głosi legenda, najpierw został zaprojektowany akustycznie pod potrzeby Bowersa, a dopiero potem obudowany tradycyjną techniką motoryzacyjną. Zresztą, patrząc na nieckę głośnika wysokotonowego, jestem w stanie w to uwierzyć, bo w żadnym spalinowym Volvo ta przestrzeń wokół Twittera nie jest tak zaopiekowana jak tutaj, ale to jeszcze nie jest część poświęcona samemu nagłośnieniu, więc się wstrzymam. Mówiłem o moim punkcie zwrotnym, zadałem Wam pytanie, ile bylibyście skłonni przeznaczyć na tego typu nagłośnienie, ale uczciwie będzie, jeśli sam również na to pytanie odpowiem. No więc myślę, że dużo. Tym bardziej, że w samochodzie spędzam naprawdę dużo czasu. Natomiast dziś wiem jedno, kiedyś, kiedy będę zmieniał samochód, to poza rzeczami typowymi, jak osiągi, przestrzeń i komfort, szczególnie ważne będą dla mnie właśnie te dwie rzeczy, czyli wyciszenie kabiny oraz jakość systemu audio. Za tę drugą rzecz jeszcze kilka lat temu nie byłbym skłonny dodatkowo dopłacać, zadowalając się standardowym zestawem, ale wspomniana wycieczka do Anglii, a teraz kilkudniowe testy z tym systemem potrafiły skutecznie moją perspektywę zmienić i teraz właśnie o tym, czyli daniu głównym. Rozprawmy się z cennikiem, bo przewija się tu kwota 50 000 złotych i chciałbym to wyjaśnić. Na przykładzie zarówno EX90, jak i ES90 systemu od Bowers & Wilkins nie można doinstalować w podstawowej odmianie, która w konfiguratorze nosi nazwę Core. W obu przypadkach trzeba dopłacić około 20 000 złotych do wersji Plus, gdzie w standardzie dostajemy nagłośnienie od Bose, a dopiero dopłata kolejnych 25 000 doposaża samochód w system brytyjski i właśnie stąd ta niebezpieczna bliskość kwoty 50 000 złotych. Dostajemy wtedy 25 przetworników o łącznej mocy ponad 1600 W, które otaczają nas z dosłownie każdej strony, bo to nie tylko kokpit, drzwi, ale też górny szkielet auta, a unikalna dla obu sztandarowych szwedzkich elektryków jest obecność głośników również w zagłówkach foteli przednich. Ta ostatnia rzecz z marszu powoduje, że żadne spalinowe Volvo nie jest w stanie dostarczyć dla pierwszego rzędu siedzeń takich doświadczeń jak tutaj. Natomiast sam fakt, że ten najbardziej zaawansowany system wsadzono do EX-a, też nie jest dla mnie przypadkiem. Powiem Wam w kontekście tego sprzętu audio, że właśnie zakup elektryka najbardziej eksponuje zalety tego typu systemu, bo tutaj jest nie absolutna cisza, ale w porównaniu z samochodem spalinowym to jest właśnie ta przewaga elektryka, że tutaj przy nawet wysokich prędkościach, teraz akurat jadę 130 na godzinę, to tutaj jest względna cisza, nic nie hałasuje, nie ma hałasu silnika, no i wtedy ten system pozwala się wykazać, co ważne, również przy cichym słuchaniu, co nie jest takie oczywiste właśnie w samochodach spalinowych i to jest ta taka mała wisienka na torcie w kontekście elektromobilności, bo ta kwestia dotyczy tak naprawdę każdego auta elektrycznego, że system audio będzie mógł się lepiej wykazać, a jeśli mamy taki system jak tutaj, no to już jest ten wyższy poziom. Bowers umieścił tu technikę znaną z głośników serii 700. To bezpośredni odpowiednik jakościowy zestawu, jaki tu znajdziecie, natomiast nie da się przełożyć doświadczeń znanych z tradycyjnych głośników w skali 1:1 i wymusza to sama specyfika samochodu. Ta mała przestrzeń, duża ilość elementów tłumiących, przede wszystkim siedzeń, miękkiej podłogi, obicie drzwi i kokpitu,
To wszystko powoduje, że nawet na ustawieniach bazowych bez korektora barwy ten system brzmi w sposób bardziej zaokrąglony i ciepły niż przyzwyczaiły do tego serie CM, czy potem po wejściu przetworników Continuum właśnie seria 700. One były jednak bardziej nastawione na konturowość dźwięku. To, co usłyszałem w AX90, bardziej przypomina kierunek obrany w nowych PX8, które stały się właśnie bardziej misiowate, napompowane, choć chcę Wam to zobrazować tylko w przybliżeniu, bo jednak słuchawki Bowersa idą w tym zdecydowanie dalej niż system tutaj, który jest bardziej neutralny, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a przy tym daje kompletnie inne, zdecydowanie większe możliwości w modyfikacji tego dźwięku. Nie bez przyczyny dotykam tego tematu słuchawek, bo całkowicie przypadek wyszło tutaj i to będzie kolejna dygresja, jak bardzo Bowers nie wykorzystał szansy, by dać ich użytkownikom coś więcej w temacie dźwięku przestrzennego, ogólnie dźwięku, niż to, co finalnie otrzymaliśmy, czyli skromny, anonimowy i w zasadzie pomijalny tryb Immersive Sound, a zapowiedzi w tym temacie były naprawdę szumne i oprogramowanie w Volvo totalnie obnaża, jak bardzo do jednego tematu można podejść z serduchem, a drugiego całkowicie po łebkach. Bo AX90 posiada nie tylko 25 przetworników, ale i oprogramowanie, które potrafi kapitalnie je wykorzystać. Gdyby do PX-ów wprowadzono samą sekcję Abbey Road, nawet w uproszczonej formie, czyli legendarnego studia nagraniowego, to już byłoby coś całkowicie unikalnego na rynku, że masz możliwość przeniesienia specyficznej akustyki sali prób na swoje słuchawki. Fenomenalnie działa efekt, kiedy za każdym razem przy wyłączaniu muzyki słychać taki charakterystyczny sekundowy pogłos, kiedy ta muzyka wytraca impet, tak jak orkiestra, która nagle przestaje grać. Jest też perspektywa realizatora dźwięku siedzącego za szybą, która jest jeszcze inna, bardziej wyizolowana, pozbawiona pogłosów i to wszystko jest w stanie oddać AX90, a to dopiero początek, bo osoby, które znają historię Bowers & Wilkins, docenią, że postarano się odwzorować tu również charakterystykę brzmienia i tu podkreślam, charakterystykę, nie jakość kolumn z serii 800 na przestrzeni lat. Mamy więc możliwość narzucenia filtra imitującego pierwsze tak zwane pralki, a potem iść dalej przez kolejne generacje D1, D2, D3 i aktualne D4, a każdy jest inny. Da się wyczuć, że kiedyś dźwięk bardziej wędrował na skraje pasma, dużo góry, dużo dołu, środka jakby mniej i potem podążając suwakiem w stronę nowszych generacji dostajemy dźwięk mniej szklisty, ale otwiera się zawartość tego, co w środku, pojawia się więcej przestrzeni, tak zwanych pozornych źródeł dźwięku, a jeszcze możemy modyfikować szerokość rozstawienia kolumn. Dlatego naprawdę kapitalnie to działa. To jest taki kawałek historii realizacji dźwięku zamknięty w samochodzie i nie dziwi, że sekcja Abbey Road jest aktywna tylko na postoju, bo operowanie tymi ustawieniami w drodze byłoby niebezpieczne, biorąc pod uwagę, jak bardzo wciąga. Ale tu przypomnę i zapytam jeszcze raz, czemu nie ma tego w słuchawkach Bowersa nawet w okrojonej formie? To jest właśnie ten wątek z początku, te niespełnione oczekiwania, choć nie dotyczą Volvo. Zostawiając już jednak słuchawki w spokoju, to wartość tego zestawu nie ogranicza się tylko do trybu z legendarnego studia nagrań. Tak jak nie jestem fanem dźwięku przestrzennego ani na słuchawkach, ani w dużych systemach audio, gdzie chyba do Dolby Atmos dalej mentalnie nie dorosłem, tak to, co wraz z tymi głośnikami w zagłówkach potrafi Volvo, absolutnie mnie kupiło. W zasadzie cały test przejeździłem albo z maksymalnie podkręconym trybem przestrzennym, albo z aktywnym trybem skupiania dźwięku na kierowcy, gdzie chyba najbardziej czuć działanie samego tweetera na podszybiu. A jak już powiedziałem we fragmencie z kabiny, nawet po cichu słychać tu bardzo dużo, bo samochód elektryczny dodatkowo eksponuje zalety każdego systemu audio i ułatwia mu zadanie. Natomiast są też ciemne strony posiadania takiego nagłośnienia w elektryku, to pobór energii. Kiedy masz taki zestaw, to chcesz słuchać nie tylko cicho, a wtedy te ponad 1600 W w zapasie nie pozostaje bez wpływu na zasięg, czyli
Coś za coś, ale wspominam o tym, bo jadąc na nagrania do Krakowa czułem, jak godzina takiego intensywnego słuchania znacząco zwiększyła pobór prądu. Pora podsumować. I pora odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule. Czy ten zestaw kładzie na łopatki systemy tradycyjne stojące w naszych domach? No więc ja traktuję to nieco inaczej, bardziej jako dopełnienie jakości, jaką ma się w domu i potem przedłużenie tej ręki, ale na podróż. To są dwa różne światy. Samochód nie zastąpi stereo, a stereo nie da tego, co daje samochód. W domu zawsze mamy to jedno miejsce, które z perspektywy akustycznej jest tym optymalnym, centralnym, z równomierną docieralnością wiązki dźwięku, a poza tym bardziej lubię, jak naciera na mnie dźwięk w pokoju i klasyczną stereofonię, do której jestem przywiązany, a która w samochodzie w zasadzie nie istnieje. W Volvo zawsze będziemy mieli jakiś rodzaj asymetrii, nawet jeśli jest ona kompensowana oprogramowaniem. Pojęcia klasycznej stereofonii tutaj w zasadzie nie ma. Tutaj zawsze mamy pewną formę wirtualizacji i rozbicia dźwięku przez procesor. W samochodzie musimy po prostu docenić coś innego. Dla mnie był to dźwięk przestrzenny. Dźwięk przestrzenny, który w pierwszym rzędzie czaruje najbardziej, wywołuje emocje, a świadomość, że na przykład masz przed sobą 600, 800 czy 1000 kilometrów, jakie na przykład rok rocznie miałem do pokonania na targi w Monachium. Wtedy ta świadomość, jakie audio Cię otacza, że nie rozstajesz się z jakością, do jakiej przywykłeś w domu, bo zabierasz ją ze sobą. Każdy podcast, wywiad, czy przede wszystkim ulubiona playlista, album, muzyka. Perspektywa takiej podróży jest naprawdę nieoceniona. Dlatego chyba na koniec zarówno Wam, jak i sobie powinienem życzyć, by było nas na taki wydatek, na taką przyjemność, bo to chyba w takich kategoriach trzeba traktować, by było nas na tę przyjemność po prostu stać. A to miał być też film o marzeniach, więc jest. Teraz z kolei trzeba gdzieś postawić kropkę, bo naprawdę na ten temat mogę rozmawiać bez końca. Jeśli chcecie spotkać się ze mną osobiście i porozmawiać, to kwestie związane również z tematyką audio będę poruszał na najbliższym spotkaniu z widzami 9 kwietnia w Volvo Car Warszawa, więc zachęcam do zarejestrowania się na to wydarzenie. Tam co prawda motywem przewodnim będzie 50-lecie marki Apple, ale dla mnie to przede wszystkim pierwsze oficjalne spotkanie z Wami, jakaś tam puenta dla ostatnich 2 lat, odkąd na 100% zaangażowałem się w Twoją rzecz, więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, by podzielić się swoją perspektywą na nagłośnienie w aucie, a być może są wśród Was osoby, które na stereo w domu postawiły po prostu krzyżyk, bo nie macie do tego ani warunków, ani determinacji i właśnie woleliście zainwestować w to, co w ciasnych, ale własnych 4 kątach, z tym, że na 4 kółkach. Do komentarza dodajcie hashtag HiFi na kołach, żebym wiedział, że oglądaliście do końca, a także zostawcie łapkę dla tego filmu, jak zawsze w kierunku, który podpowiada Wam serce. Czołem, moi drodzy, i do zobaczenia.